Cześć, ja mam na imię Bartek i chciałem opowiedzieć wszystkim zainteresowanym, jak wygląda praca konstruktora. W tym odcinku pokażę na rzeczywistym przykładzie, jak wygląda proces projektowania, zaczynając od otrzymania informacji, co mamy wykonać, przez szkicowanie, modelowanie 3D, symulacje wytrzymałościowe oraz wykonanie rysunków technicznych naszego zespołu. Na końcu pokażę zmontowany zespół, który był testowany po montażu. Jeżeli ta tematyka Cię zaciekawiła, zapraszam do oglądania. Naszym zadaniem do wykonania jest połączenie tych dwóch ram. Jedną tutaj podświetliłem na niebiesko, jest ona nieruchoma, oraz druga, która ma być wewnątrz tej nieruchomej ramy oraz obracać się wokół własnej osi. Musimy zaprojektować zespół, który umożliwi nam ten właśnie obrót oraz zapewni stałe oraz stabilne połączenie tych dwóch ram. Na samym początku projektowania musimy sobie naszkicować, jak to wszystko będzie wyglądało. Do tego przekroję sobie nasz model, nasze złożenie, żeby lepiej było widać tutaj tą część, którą będziemy łączyli. No i tutaj już widzimy nasze dwie powiązane belki, tą z ramy nieruchomej, większej i tą z ramy, która się będzie obracała. Tutaj mamy belkę 80×80, to jest profil aluminiowy, tutaj profil aluminiowy 40×80. Są one od siebie oddalone o 220 mm i otwór nad belką mniej więcej 60 mm. Akurat ten wymiar może nam się tutaj zmienić w zależności od tego, jak potoczy się projekt. Możemy podnieść albo opuścić tą belkę, albo tą ramę. Jak pobraliśmy sobie najważniejsze wymiary z naszego złożenia, możemy przejść do szkicowania. Naszkicowaliśmy sobie tutaj odzwierciedlenie naszego złożenia, czyli tutaj profil aluminiowy 80×80, tutaj 40×80, wysokość 60 mm i oddalona od siebie o 220 mm. No i na tym etapie możemy sobie zacząć szkicować nasz zespół, jak to wszystko będzie wyglądało. Tutaj oczywiście przyda nam się jeszcze ten otwór, który był w profilu 40×80, teraz sobie go sprawdzę, ile to było, i 25. Połączenie tych dwóch belek najlepiej wykonać z pomocą osi oraz oprawy połączone łożyskami. Teraz to naszkicuję, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj mamy już wyznaczone średnice, zaczynając od średnicy 25 naszej osi, gdzie będzie zamocowana w belce 40×80, później 32, 35 to będzie czop łożyskowy. Tutaj jak mamy już wymiarowany czop łożyska, możemy sobie dobrać, zwymiarować rowek na pierścień osadczy, a tutaj z tej strony podcięcia nie będę wymiarował, bo to może nam tylko zaciemnić rysunek, nie będzie to wpływało na wymiary. Później dobiorę łożysko i zobaczymy, co dalej. Tutaj już zwymiarowałem rowek na pierścień osadczy oraz łożysko, które dobrałem 62,07. Tutaj tylko troszkę nam się gęsto zrobiło, więc przyniosę sobie część wymiarów na drugą stronę. Jak mamy już w miarę zwymiarowaną naszą oś razem z łożyskami, możemy zacząć szkicować
oprawę, która będzie trzymała ten cały wałek z łożyskami i będzie montowana do tego profila aluminiowego. Narysowałem i wymiarowałem oprawę łożysk. To łożysko będzie zakładane z jednej strony, to z drugiej, wszystko nam się ładnie składa. Teraz obrócę ten szkic wokół osi, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda w pełnym widoku. Tu myślę, że już wszystkie potrzebne wymiary mam naniesione. Jeżeli coś będzie jeszcze potrzebne, to albo wyjdzie podczas modelowania, albo sobie wrócę tutaj do szkicu. Można sobie wydrukować i ewentualnie coś jeszcze ponanosić, jakieś informacje ołówkiem. Sobie wydrukowałem, mam cały czas przed sobą i zaczynam modelować najpierw naszą oś, a następnie oprawę łożyska. I tak w ten sposób powstała nam nasza oś. Tutaj jeszcze tylko sprawdzę wszystkie średnice, czy jest ok. Tutaj mamy podgląd średnicy i wymiary. Jest ok. Zapisujemy naszą oś jako część i teraz zamodeluję oprawę łożyska. Tak wygląda nasza oprawa w przekroju, czyli wszystko w porządku. W ten sposób powstała nam oprawa łożysk naszego zespołu osiowania. Teraz złożymy wszystko w jedną całość w złożeniu. Razem z łożyskami, pierścieniami osadczymi i zobaczymy, czy wszystko jest w porządku. Tu mamy już wykonany nasz zespół osiowania, jest pełne złożenie, oprawa, oś, łożyska oraz pierścienie osadcze z jednej i z drugiej strony. Zobaczymy, jak to wygląda w przekroju. O, tutaj nie dałem zaokrąglenia, teraz mogę dodać, zapomniałem. Zarówno w wałku, jak i w oprawie.
ok. Tutaj dałem tutaj dałem zaokrąglenie 0,4, ale tak naprawdę to będzie wypadkowo zużytego narzędzia. Także wszystko tutaj nam się składa, ładnie wszystko wygląda, jest prawidłowo. Teraz nasz zespół możemy wrzucić sobie do głównego złożenia i zobaczymy, co z tym dalej będziemy robili. Teraz wstawimy sobie nasz zespół do głównego złożenia. No i tak nam to wygląda. Czyli dokładnie to, co sobie szkicowaliśmy. Teraz musimy zastanowić się, jak zamocować oprawę do tej belki 80×80 oraz oś do belki 40×80. Tutaj tą oś zostawię sobie na później. Większym problemem jest zamocowanie tej oprawy. I tutaj mamy kilka dróg, jak możemy to zrobić. Możemy tu zrobić jakieś obejmy i zamocować po prostu do tej belki, albo zmodyfikować tą oprawę tak, żeby od razu była przykręcana do tej belki. Ja postanowiłem, że pójdę drogą przemodelowania naszej oprawy tak, żeby można było ją bezpośrednio przykręcić do belki za pomocą wpustów przesuwnych. Będzie to bardzo trwałe, sztywne połączenie, które zapewni nam odpowiednie działanie tego zespołu. Na początku zwiększę średnicę, żeby było gdzie wykonać otwory do mocowania do belki. Teraz tą naszą oprawę trzeba jakoś umieścić na tej belce, więc tutaj przefrezujemy z jednej strony płaszczyznę, tak żeby można było ją tam zamontować. Zobaczymy, jak to wygląda w złożeniu. Powiążemy. Teraz będzie tutaj odpowiednio dużo materiału, żeby od góry wykonać śruby, ale teraz bym przefrazował z każdej strony, tak jak tutaj, żeby troszkę lepiej to wyglądało. Tak, dobrze to wygląda. Teraz wykonamy sobie tutaj podfrezowanie, taką kieszonkę i wykonamy otwory na śruby. Mamy belkę 80×80, a więc tutaj ten wymiar będzie 80, a na szerokość 25. Spróbujemy. Sprawdźmy, czy nie uszkodziła się geometria. Możemy zmienić tryby wyświetlania. Tutaj wszystko jest ok. Tutaj sprawdzam, czy to wycięcie nie wchodzi nam w zakres zbyt blisko, na przykład podcięć rowków na pierścienie osadcze, ale jest ok. Teraz tutaj musimy wykonać otwory na śruby. Wykonamy z jednej strony 2 śruby i z drugiej strony 2 śruby. A więc musimy zobaczyć, jaka tam jest, jakie odległości od krawędzi w belce. Mamy 24 mm minus 4 to mamy 20. 4 dlatego, że tutaj ta szerokość to jest 8 mm i tutaj 64 minus 4 to jest 60. A więc 20 i 60 mm od krawędzi.
Tutaj wykonałem już 2 otwory na prześwit śruby. Zobaczymy, jak to wygląda. Wszystko ładnie się mija. A więc możemy zobaczyć, jak wygląda w złożeniu. Wygląda prawidłowo. Teraz tylko sprawdzę, czy wejdzie nam tutaj znormalizowana śruba, czy jakoś zmodyfikować ten otwór. Czyli nam 43 i 65, czyli trzeba by było troszkę podnieść to górne podfrezowanie, pogłębienie na łeb i byśmy zastosowali śrubę M8 na 45. I teraz to zrobię. Tak, teraz nam wejdzie właśnie bardzo ładnie śruba M8 na 45, czyli już mamy ten otwór załatwiony. No teraz już mamy tutaj zamocowane oprawę do naszej belki. No tutaj trzeba zaokrąglenie zrobić. Zaokrąglenie frezem I20 to R10. No jest ok. Teraz tak tutaj patrzę, że ta oprawa wystaje nam dość sporo poza tą belkę. Te wpusty będą dość mocno obciążone, a więc ja bym tutaj zrobił jakieś wsparcie, płytę, która by nam podtrzymywała tą naszą oprawę i byśmy zrobili 2 dodatkowe mocowania z tej strony. Wykonamy tutaj tą płytę wsparcia, ona będzie miała tyle co oprawa, czyli 120, tak? 120 mm szerokości oraz 80 wysokości, plus troszkę byśmy chcieli, żeby nam wchodziła oprawę, tak żeby wykonać taki zamek mechaniczny. Będą przez to te 2 elementy lepiej ze sobą powiązane, czyli płyta, szerokość 120, wysokość powiedzmy 100. Zamodeluję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak to wygląda? Wygląda całkiem ok. Trzeba będzie zrobić tutaj też otworki na śruby oraz w oprawie przefrezowaniu na tą płytę. Jest ok, teraz mamy już zamocowanie naszej oprawy wraz z tą płytą wsparcia na 8 śrub. To powinno już być solidne przymocowanie. Teraz tylko zostało nam połączenie tych 2 elementów. Przedłużę to przefrezowanie i dorobię kolejną śrubę. Tak, już otwór wykonany, teraz trzeba jeszcze nagwintować, nawiercić i nagwintować otwór montażowy w płycie wsparcia. Też to zrobię z poziomu złożenia. Czyli tutaj jak przykręcimy śrubę, już będziemy mieli stałe połączenie tych 2 elementów. Czyli tutaj w płycie mamy już wykonane otwory. No i tutaj widzimy, jak to wszystko nam wygląda. Płyta wsparcia jest przymocowana na 4 śruby. Tutaj oprawa łożyska też na 4 śruby. I zamocowana oprawa z płytą wsparcia. Teraz wygląda już to dość solidnie.
i powoli zbliżamy się do końca. Zajmę się tutaj osią, zablokowaniem osi względem naszej ramy, która będzie się obracała, ponieważ no na chwilę obecną to tutaj jest gładki czop, który wchodzi w otwór w naszej ramie, a więc tutaj tylko mamy siłę tarcia, która blokuje nam te dwa elementy. Zamocuję tutaj jakąś blokadę, która będzie nam blokowała obrót osi względem ramy oraz no, żeby tam nic tutaj nie wypadło, żeby to było takie mocne połączenie. Tu na samym początku przewidziałem, że będzie wystawało 2,5 mm. Wykonałbym zamek do blokady z płytką. Mamy zamek, no i teraz trzeba by było tutaj zaprojektować płytkę, która by nam blokowała te dwa elementy. Mamy płytkę, teraz podfrezuję tutaj na zamek. No i tą płytkę jakoś trzeba zamocować do naszej osi, a więc wykonam tutaj otworek. No i już nam się fajnie obraca. Jeszcze w osi wykonamy otwór, żeby można było tą płytkę zamocować. Mamy już otwór na śrubę i zamek, który tutaj blokuje nam pozycję. Wygląda w porządku. Trzeba tutaj w naszej płytce wykonać dwa otwory na śrubek, żeby można było zamocować za pomocą wpustu do belki aluminiowej. Z tym, że wtedy tutaj byśmy mieli tylko montaż na siłę tarcia, która wytwarza się między płytką a profilem aluminiowym. A więc tutaj w tej płytce wykonam jeszcze zameczki, które będą wchodziły tutaj w rowki w profilu aluminiowego i dzięki temu też zostanie zablokowany obrót, żeby ta płytka w razie czego nie obracała nam się tutaj na tych powierzchniach. I teraz to zrobię. To wygląda w porządku. Podobne rozwiązania, więc wykonanie zamka możemy zastosować między naszą oprawą a tą belką. Możemy ją jednoznacznie ustalić tak, aby nam się tutaj nie przesuwała w lewo i w prawo pod wpływem jakichś dużych sił. No i teraz to wykonam. Tutaj tak to zostało wykonane i teraz odpowiedni trzeba zrobić jeszcze w belce. Tak wygląda nasz gotowy zespół. Kiedy nasz zespół jest już gotowy, możemy sobie teraz nasze złożenie pooglądać, czy wszystko jest ok, czy nam się wydaje, że możemy coś jeszcze tutaj zrobić. Możemy sobie sprawdzić trybem wyświetlania innym, czy części na siebie nie nachodzą, czy geometria jest w porządku. Oraz oczywiście przekrój. Sprawdzać sobie. Według mnie wszystko jest w porządku. Na samym początku możemy sobie zacząć od zdefiniowania materiałów. Ja tutaj oprawę oraz wsparcie oprawy wykonam z aluminium. Tutaj
oś ze stali stopowej oraz tą blokadę ze stali nierdzewnej. Jak mamy zdefiniowane nasze materiały, możemy przystąpić do sprawdzenia, czy obciążenia zniszczą nam element, czy nie, jak on będzie się zachowywał podczas pracy. Możemy to zasymulować w programie do przeprowadzenia analizy statycznej i teraz to zrobię. Tutaj zdefiniowałem sobie podparcie łożyskowe, tutaj gdzie mamy łożyska, oraz siłę, która działa nam jako obciążenie tej ramy obrotowej. Rama obrotowa będzie ważyła 150 kg, a więc na oś będzie przypadało 75 kg. Pomnożymy sobie to razy 3, aby zachować współczynnik bezpieczeństwa i sprawdzimy, jak będzie nam się zachowywał nasz element podczas symulacji. Mamy już nałożoną siatkę elementów skończonych, która będzie wykorzystywana podczas obliczania naszych naprężeń w programie. Możemy ją sobie modyfikować. Teraz uruchomię badanie i zobaczymy, co nam wyjdzie. Tutaj widzimy, że nasze największe naprężenia są tutaj w obrębie drugiego łożyska, w sumie to jest w połowie wału. Jeżeli chcemy wiedzieć właśnie, gdzie dokładnie są największe naprężenia, możemy to zrobić. Mamy minimalne i maksymalne naprężenie, a więc biorąc pod uwagę granice plastyczności naszego materiału, no to jesteśmy w bardzo bezpiecznym położeniu. Naszemu elementowi nic nie grozi, także został prawidłowo zaprojektowany. Tutaj właśnie na tym etapie, jeżeli dobrze zdefiniujemy naszą symulację, możemy wiedzieć, jakie mniej więcej obciążenia występują w naszym elemencie. No i możemy podjąć decyzję, czy zastosować jakieś tańsze, droższe materiały. I właśnie tak mniej więcej to wygląda. Teraz musimy przejść do sprawy najważniejszej, a więc do wykonania rysunków technicznych. Rysunki techniczne są głównym środkiem komunikacji konstruktora oraz warsztatu. Bez rysunku technicznego ludzie nie będą wiedzieli, jak wykonać daną część czy zmontować zespół. W rysunku technicznym musimy uwzględnić wszystkie informacje, które są właśnie do tego potrzebne. Podczas wykonywania rysunków trzeba się zastanowić, czy nasze wymiary, które są tutaj zdefiniowane, będą takie jak w rzeczywistości. Jeżeli zaprojektowaliśmy sobie płytę, która ma grubość 20 mm, czy ona w rzeczywistości będzie miała 20 mm? Oraz jak wykonać to podfrezowanie na tą płytę, która nie wiadomo, czy ma 20 mm. Jak ona ma być montowana, czy na wcisk, czy siłą ręki. I musimy znać odpowiedź, czy potrzebujemy tutaj wykonać jakieś konkretne pasowanie, czy zostawić ten wymiar jako nietolerowany. Żeby nasze złożenie było kompletne, wstawię tutaj jeszcze śruby. Śruba mam wstawiona, więc mamy już tutaj kompletne złożenie. Teraz wykonam rysunek detalu tej oprawy.
tak wykonaliśmy rysunek naszej części. Nasz rysunek składa się z widoku głównego, przekroju, widoku szczegółów, widok rzutowania oraz widoki pomocnicze. Mamy także informacje odnośnie rysunku oraz tabelę informacyjną rysunku. Tutaj mam nadzieję, że wszystko zwymiarowałem prawidłowo i nie pominąłem żadnych informacji. Jednakże jeżeli coś byłoby niejasne albo zapomniałbym jakiegoś wymiaru tutaj podać, no to technolog zwróciłby się z prośbą o uzupełnienie tych informacji. Na tym etapie nasz rysunek nie jest wyposażony jedynie w tolerancje wykonania, tolerancje geometryczne oraz informacje dotyczące jakości wykonania powierzchni. Jednakże po uzupełnieniu tych wszystkich informacji rysunek będzie już kompletny. Oczywiście w zależności od zakładu produkcyjnego czy projektowego mamy różne standardy wykonywania rysunków. Jednakże cel zawsze jest ten sam. Chcemy otrzymać gotowy, zgodny produkt z dokumentacją techniczną. Teraz wykonam rysunek złożenia naszego zespołu. Tak wygląda rysunek naszego złożenia. Mamy widok główny, przekrój, widok szczegółu oraz widok ogólny z poszczególnymi zaznaczonymi elementami, jakie wchodzą w ten nasz zespół. Tabela informacyjna oraz tabela materiałowa. Rysunki złożeniowe wymiarujemy w ten sposób, aby dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji osobie, która będzie montowała zespół, tak aby po montażu mogła sprawdzić, czy zostało wszystko zamontowane i wszystkie wymiary zgadzają się z rysunkiem. Tutaj na tym etapie, jak mamy już wykonany rysunek złożenia naszego zespołu oraz rysunki wykonawcze detali, możemy komplet dokumentacji przesyłać technologowi. On zaplanuje proces technologiczny wykonania tych części oraz następnie będzie montowany i sprawdzony. W ostatnim etapie pokażę krótki filmik z warsztatu, jak powstał ten detal, oraz krótki filmik, jak działa cały zespół. Tu mamy przedstawiony przycięty materiał przed obróbką, a tutaj gotowy wykonany detal. Teraz widać, jak zespół działa po montażu. Na tym filmie pokazałem, a w zasadzie streściłem, jak wygląda praca konstruktora. Oczywiście w zależności od tego, jak dany konstruktor podejdzie do tematu, możemy mieć wiele rozwiązań. To, które przedstawiłem, jest moją osobistą odpowiedzią na postawione założenia. Podejście do projektowania może różnić się w zależności od tego, jakim dysponujemy warsztatem, czy projektowane urządzenie jest z produkcji jednostkowej, mało czy wielkoseryjnej, oraz od indywidualnego doświadczenia konstruktora, który miał lepsze albo gorsze doświadczenia z pewnymi rozwiązaniami. To właśnie często doświadczenie konstruktora, technologa albo kogoś z zespołu projektowego definiuje, jaką drogą pójdzie projekt i jak będzie wyglądał. Droga do zostania konstruktorem, a więc jednym z zawodów inżynieryjnych, jest stosunkowo prosta. Trzeba oczywiście iść na studia techniczne. Studia te to najczęściej Politechnika albo inne uczelnie techniczne, np. Akademia Górniczo-Hutnicza czy Wojskowa Akademia Techniczna. Oczywiście uczelnie takie jak AGH czy WAT są sprecyzowane pod konkretne tematyki, takie jak
wydobywcza, hutnicza i wojskowa w tym przypadku. Jednakże jeżeli chcemy rozwijać się bardziej ogólnie i dopiero później wybrać sobie kierunek, w którym chcemy się specjalizować, najlepiej wybrać Politechnikę z odpowiednim kierunkiem studiowania. W zależności od tego, jakie mamy preferencje, może to być mechanika i budowa maszyn, czyli MBM-y. Na tym kierunku możemy poznać procesy projektowania, technologię wytwarzania produktów, urządzeń i maszyn. Pokrewnym kierunkiem dla MBM-ów jest mechatronika. Jest to dobry wybór dla tych, którzy poza mechaniką interesują się też elektroniką. Gałęzi inżynieryjnych związanych z budową maszyn jest bardzo dużo. W zależności od tego, co chcemy wykonywać i w jakiej części brać udział, powinniśmy odpowiednio dobrać swoje studia. Jeżeli ktoś lubi mechanikę, lubi majsterkować przy samochodzie, rowerze, motocyklu i do tego lubi przedmioty ścisłe jak matematyka, fizyka, to jest to najprawdopodobniej odpowiedni kierunek dla nich. Oczywiście po kierunku mechanika i budowa maszyn można zostać nie tylko konstruktorem, ale również technologiem, inżynierem sprzedaży, inżynierem serwisu czy utrzymania ruchu. Jednakże z pewnością po tym kierunku będziecie mieli do czynienia z maszynami lub produkcją. A może ciekawicie coś innego, na co mógłbym znaleźć odpowiedź. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie w sekcji komentarzy. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Będzie to też informacja dla algorytmu YouTube'a, żeby polecać ten film innym. A żeby nie przegapić kolejnych materiałów, koniecznie zasubskrybujcie kanał. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Do następnego. Cześć.